Powlogujemy dziś sobie o prezentach. Czy istnieją takie, które zawsze się sprawdzą i będą miłą niespodzianką? O tym właśnie dziś. Ulala! 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 Ulala, ulala, prezentowa sytuacja dziś. Sytuacja dotycząca prezentów, film dotyczący prezentów. Tak sobie pomyślałam, że to jest po pierwsze ostatni dzwonek, żeby prezenty kupić, bo za chwilę będzie kosmos w sklepach i wszyscy wiemy, że będzie, jak już nie jest. A tak zupełnie już na serio, słuchajcie, vlogowe, takie luźne rozważania dotyczące prezentów, to myślę, że to jest dobry czas, żeby być może się zatrzymać, zanim się podejmie jakąś decyzję. Dziś po pierwsze będę chwalić i pokażę Wam fajne pracownie, w których ja co roku albo kupuję takie malutkie drobiażdżki, jeśli już nie mam ja czasu, bo staram się sama też różne małe, drobne rzeczy robić. Za chwilę o tym opowiem. Czyli będę dzisiaj wychwalać, zobaczycie fajne namiary, ale też chciałabym Was poprosić o taki czynny udział w tym filmie, w komentarzach oczywiście pod filmem. Ja zawsze jestem ciekawa tych Waszych opowieści i Waszych doświadczeń. Przed nagraniem tego filmu zrobiłyśmy w redakcji sobie taką rozmowę o prezentach właśnie. Jakie prezenty według Ciebie są passé, albo wręcz, które były niefajne? Czy jest coś takiego, czego nie lubisz? I zrobiłyśmy sobie taką giełdę rozmaitości. Powymieniałyśmy się tym, co dostawałyśmy kiedyś, co było niefajne i jeszcze kilka osób podpytałam, bo jak przygotowywałam się do tego odcinka, to pomyślałam sobie, że ja nie chciałabym tylko o swoich doświadczeniach czy poglądach na dany temat mówić, tylko w ogóle posłuchać też, co inni ludzie mówią. I nawet nie wiecie, jak dużo kobiet akurat, bo głównie pytałam dziewczyny, stwierdziło, że jednym z niefajnych, najbardziej niefajnych prezentów, jakie w ogóle dostały, była bielizna szeroko rozumiana, w tym bielizna nocna, czyli wszelkiego rodzaju piżamki, koszulki nocne, nawet szlafroki i wszystkie zgodnie stwierdziły, że to są takie rzeczy, które jednak one chciałyby sobie kupić same i że na ileś tego typu prezentów być może jeden okazał się taki trafiony. Ja w ogóle dzielę prezenty na dwie grupy. Pierwsza grupa to są prezenty od tych osób tak zwanych romantycznych relacji, czyli po prostu naszych ukochanych, naszych partnerów. Druga grupa prezentów od osób, które są albo, no nie wiem, naszą tam dalszą bądź bliższą rodziną, albo wręcz są gdzieś dalej jeszcze od nas te osoby typu współpracownicy, czy jakieś koleżanki, koledzy dalsi. I o ile z partnerami naszymi najbliższymi zazwyczaj nie ma problemu i oni prezenty, które nam kupują, to są, myślę, że bardzo często prezenty trafione, bo znamy się doskonale, tak? Jakby w parze znamy swój gust, znamy swoje potrzeby przede wszystkim, potrafimy wprost siebie spytać, o czym marzysz, co sprawiłoby Ci przyjemność. O tyle te prezenty takie już dalsze, czyli właśnie od osób typu rodzina trochę dalsza, no bywa z tym bardzo różnie. I zdarza się, że te prezenty, które my dostajemy, są dla nas, wywołują w nas, no czasami wręcz dyskomfort. Została wymieniona bielizna jako właśnie ta taka niefajna, dyskomfortowa, ale również, słuchajcie, wszystkie rzeczy takie bardzo intymne w rozumieniu takim, że mamy z nimi codziennie do czynienia, czyli na przykład portfel. Czyli na przykład, nie wiem, szalika paszka, czyli coś, co lubimy wokół szyi sobie gdzieś tam zawiązać, używamy tego codziennie. Torebka na przykład, czyli takie wszystkie rzeczy, które, no nie oszukujmy się, my najchętniej byśmy sobie sami wybrali, wiedząc też zresztą, jakie inne elementy stroju, inne akcesoria mamy, w jakim konkretnym kolorze, które kształty na przykład też lubimy. I myślę sobie, że tak naprawdę można to fajnie obejść, bo wystarczy zapytać naszego partnera, tak? Czy, nie wiem, tam Ania, Basia, czy nie mówiły ostatnio, że coś by chciały, czy coś im się na przykład bardzo podoba, jaka biżuteria na przykład się podoba, bo właśnie te kolejne nietrafione prezenty, ja już powiedziałam perfumy, ale właśnie je zaraz wymienię, to są zapachy, czyli wszelkiego rodzaju perfumy, dezodoranty, no wszelkiego rodzaju kosmetyki, które wywołują właśnie, no są zapachowe, oraz bardzo często biżuteria, która też jest, uważam, bardzo takim przedmiotem intymnym i wiecie na przykład, że ja uwielbiam biżuterię, mam jej naprawdę bardzo dużo i myślę, że chyba jedynie mój mąż potrafi kupować mi ją, wiedząc doskonale,
co mi się podoba, jaki ja mam gust, po które kształty sięgam i z jakiego materiału lubię biżuterię. Właśnie, czy to jest złoto, czy srebro. Jeżeli materiał sztuczny, to jaki to jest metal. Większość takich prezentów typowo biżuteryjnych niestety nie była trafiona. To jest taki temat troszeczkę newralgiczny, bo samo dawanie prezentu, to, że ktoś, bo ja zakładam, że ktoś jak go kupuje, to raczej z takim pozytywnym nastawieniem, no i chciałby nam bardzo zrobić radość, no jest takim dobrym gestem, tak? No ktoś się stara, nie wiem, poświęca swój czas, kupuje nam te rzeczy. Gorzej jest właśnie z tym, ja to powiem głośno, słuchajcie, że my niestety jesteśmy przerzeczowieni. Mamy wszyscy dużo rzeczy i niekoniecznie czekamy na kolejne, które będą nam, no może zawadzać to za duże słowo, ale będą po prostu nieużywane, a tym samym też no może to sprawić przykrość osobie, która obdarowywała. Taki przystanek, słuchajcie, chciałam przed świętami zrobić i taki puścić Wam temat też w eter, posłuchać też Waszych na ten temat w ogóle opinii albo przygód. Może macie jakieś takie sami opowieści swoje właśnie a propos prezentów, jakie dostaliście, które były totalnym niewypałem. Napiszcie o tym, niech to będzie przestroga też dla innych. Ja osobiście nie lubię też kupować prezentów typu skarpety, śmieszne bokserki, nie wiem, z pędzącym Mikołajem w gadkach. Takie, wiecie, dla mnie to po pierwsze nie są śmieszne rzeczy, znaczy nic uroczego one w sobie nie niosą. Po drugie, myślę, że to są takie prezenty wytrych, po prostu z braku laku kupię skarpetkę, do tego wrzucę bokserki i coś tam jeszcze i niech ma. To teraz słuchajcie, zamknijmy może temat tego, czego nie kupować i czego wydaje mi się, że ja też bym nie chciała no, dostać. Bielizna, perfumy, rzeczy osobiste typu biżuteria, torebka, galanteria skórzana, chyba że, i tu zaznaczmy to bardzo mocno, dokładnie wiecie, że konkretna osoba o tej konkretnej rzeczy marzy. No to wtedy myślę, że taki prezent jest oczekiwany. Są prezenty, uważam, i takie maleńkie rzeczy, które zawsze będą miło przyjęte, może nie jako prezent, ale jako taki upominek, czy fajny gest, jak idziemy do kogoś na przykład w odwiedziny świąteczne, tak? Nie wiem, przychodzimy jako goście. I taką grupą prezentów na pewno są wszelkiego rodzaju słodkości, albo zrobione samodzielnie przez nas. Ja, jak wiecie, co roku robię na przykład bakali w miodzie, w różnych słoiczkach różnej wielkości, to jest zawsze taki fajny, drobny upominek, ale można też zrobić domową konfiturę z myślą już, tak, o tym czasie świątecznym. Robiliśmy przecież wspólnie nasze śliwki świąteczne z przyprawami i taką właśnie konfiturkę wręczyć. Można zrobić całą rodziną przed pójściem w gości pierniczki. I tutaj zobaczcie, na przykład są taki pomysł Wam podrzucam, bardzo fajny, są do kupienia takie wałki, które będą nam świetnie na cieście odwzorowywały różne grafiki świąteczne. Sam taki wałek może być też śmiesznym prezentem, ale też właśnie możemy my sobie go kupić do domu właśnie, żeby wypiekać te ciasteczka dla naszych bliskich. Jeżeli nie mamy takich zdolności, bo nie wszyscy, wiem, nie lubią się kulinarnie realizować po prostu, to fajnie jest po prostu kupić gotowe, ale prześliczne pierniczki tego typu, które są naprawdę przez małe manufaktury robione, z ogromną pieczołowitością, z super składników. Te pierniki są pyszne, bo wiem, bo nie pierwszy raz są u nas. I myślę, że tego typu prezent właśnie, jakoś tak zapakowany też ładnie, bo zobaczcie, można kupić je pojedynczo, jako taki maleńki jeden element i po prostu komuś podarować, ale one mogą być również od razu, oj, karteczka spadła, zapakowane jako prezent. Takie, czy nawet w takim większym jakimś opakowaniu. Myślę, że to są miłe gesty i nie wywołają w osobie obdarowanej dyskomfortu żadnego. Ja na przykład jestem kawoszem i uwielbiam dostawać kawy z różnych zakątków świata. I tak w ogóle na zakończenie tego vloga, a propos tematu w ogóle prezentów, klucz sukcesu, jestem przekonana o tym, jest znajomość potrzeb albo gustu osoby, którą my chcemy obdarować. Trudno kupuje się prezenty czy jakieś upominki dla kogoś, kogo się zupełnie nie zna.
o kim się nic nie wie, o kim naprawdę się nic nie wie, albo ma się przekonania na jakiś tam temat tej osoby, a nie tak naprawdę prawdziwą wiedzę. Myślę, że ten pierwszy krok w postaci uważności naszej, tak, na tego drugiego człowieka i poświęcenia trochę czasu dowiedzenia się, na jakim on etapie życia teraz jest, czy jest, nie wiem, czy ma jakieś hobby, czy jest coś, co go fascynuje, czy jeżeli czyta, a mamy ochotę kupić tej osobie książkę, to czy czasem ta osoba nie ma tego tytułu, bo ja na przykład miałam często takie sytuacje, że byłam obdarowywana książkami, które już miałam w domu i dawno je przeczytałam. To są takie gesty, nie samo kupienie rzeczy, tylko właśnie ta nasza pierwsza uważność i poświęcony czas, żeby się dowiedzieć najpierw, co to w ogóle może być, z jakiej grupy. Myślę, że to nam może gwarantować sukces, i my będziemy mieli przyjemność, że naprawdę poświęciliśmy czas swój i uważność dla tego drugiego człowieka i z sercem ten prezent kupiliśmy, a nie na odczepnego, a mam jednak wrażenie, że trochę ostatnio, często tak bywa, że te prezenty są właśnie w ten sposób kupowane. Mili moi, napiszcie koniecznie, co Wy w ogóle myślicie w tym temacie, jak jest w Waszych rodzinach. Czy Wy się dalej obdarowywujecie, jeżeli chodzi o dorosłych? W wielu rodzinach jest na przykład tak, że tylko dzieci dostają prezenty na święta, natomiast dorośli, jak są takie duże wigilie na wiele osób, tylko kupują sobie prezenty już w parach. Właśnie nie ma tych prezentów zewnętrznych, często nietrafionych. Podzielcie się swoimi doświadczeniami, zróbmy sobie pod spodem taki jarmark bożonarodzeniowy, jeśli chodzi o te opowieści. Ja Wam życzę oczywiście w tym roku samych cudownych, sprawdzonych prezentów, żeby cieszyły Wasze dusze i oczy, żebyście byli szczęśliwi po dostaniu właśnie tych konkretnych upominków. Zostawiam Was z tymi moimi namiarami na malutkie pracownie, na manufakturę, w ogóle z pomysłami na takie słodkości, bo przecież zobaczcie, oprócz konfitury to mogą być cytrynki w zalewie jakiejś takiej wyższoprocentowej. To mogą być wszelkiego rodzaju syropy, to mogą być naleweczki domowej roboty, po prostu takie różne pyszności, z których każdy z nas by się ucieszył. Ciekawa jestem, czy Wy również lubicie tego typu prezenciki. Zostawiam Was z odcinkami świątecznymi albo takimi okołoświątecznymi. Tu w tej chwili widzicie karty, tu gdzieś przy mnie będą. I nie żegnam się na długo, bo Wy wiecie, że w tym przedświątecznym czasie my się widzimy dosłownie co kilka dni. Czekam na Wasze opowieści. Do usłyszenia.